targu i z panią przewodnik będziemy łowić żarcie. To znaczy składniki na żarcie. Nie wiem jak to wyjdzie w wersji wegetariańskiej, ale chyba wyjdzie. Świeże warzywa, ryby, kurczaki, kaczki. Te małe pomarańczowe kuleczki są używane tylko w celach jakich? Dekoracyjnych. I kładzie je się na tackach dla bogów jako dary. Ma takie nóżki i rączki i fajnie wygląda. Te liście się żuje, żeby czyścić twarz. Usta są czyste jak się to żuje i pierwszy strzał robi człowieka pijano nawalonym. Ale tak to podobno działa. Vietnamese coffee. Weasel coffee. Weasel coffee. Kawa. Każda pora na odpoczynek jest dobra. Spanie podczas dnia jest bardzo popularne. Na targowisku zawsze dostaniemy wszystko. Tutaj akurat targowisko jest typowo kulinarne, więc mieszanka jedzenia z przyrządami kuchennymi. Liście aloesu są używane do gotowania na parze. O dziwo. Myślałem, że są trujące, ale najwyraźniej nie. Tutaj mała cebulka, która jest mocniejsza, ale nie jest do końca cebulą. W smaku przypomina cebulę. I robaczki pszczoły, właściwie larwy pszczoły, które są jedzone. Smakują troszeczkę jak kurczak albo tofu. Bardzo bezsmakowe i bardzo łatwo przejmują wszelakie przyprawy. Bambuksowe łódki z wikliny w kształcie okrągłym, które nazywają się... Tym? Tak? Właśnie tak się nazywają. Thúng. Łódka niewywrotka. Dla mnie po polsku. Ada wchodzi na pokład. Aha. Bambusowe łódki to specjalność regionu. Są po prostu plecione z bambusu. Z cienkich bambusowych nitek. Właściwie nie nitek, tylko paseczków. Jak widzimy tutaj. O dziwo, nie przecieka to. Łódki podobno są impregnowane plastikiem. W dzisiejszych czasach. Kiedyś były impregnowane skórą zwierzęcą albo żywicą. I na końcu smołą. Więc dzisiaj jest dużo łatwiej. Warstwa plastiku załatwi wszystko. Łódeczki są bardzo lekkie i bardzo łatwe w obsłudze. Tak więc konstrukcja łódki jest bardzo prosta. Koło całkowite, płaskie dno. 3 osoby w środku się mieszczą, 1 osoba może sterować. Łódka jest praktycznie niewywrotna. Można ją nieść na plecach, przez to, że jest bardzo lekka. Można się kręcić w kółko. Nie trzeba się stresować przy sterowaniu. O dziwo, takie same łódki powstały w Wielkiej Brytanii i Irlandii i nazywają się tam Coracle. Tutaj ma to nieco inną nazwę, której nie wymówię, ale brzmi jak kciuk po angielsku. A czapeczki te, czyli wietnamski hit. Piękny wygląd i ochrona przed słońcem. Jedną z głównych zalet tych łódek w łowieniu ryb jest to, że zanurzenie wynosi 2-3 cm. Przez to praktycznie nie burzy wody i nie powoduje płoszenia. Znaczy się nie płoszy ryb. Więc cichutko można podpłynąć, zarzucić wędkę albo sieci i wytargać z wody największą bestię. A
W obecnym zastosowaniu jesteśmy we wiosce, na wiosce, nie wiem jak się mówi, na wiosce kokosów wodnych. Kokosy są wszędzie, jak widzicie, za mną, przede mną, obok mnie. Wszędzie to są wodne palmy kokosowe. I z takich właśnie palm wyrastają wodne kokosy. Jest tu dużo muszli i małż. Ogólnie kraby, muszle, kokosy. Taka plantacja kokosowa daje dużo pożywienia. A do tego możliwość tworzenia prawie sztuki. W końcu takie pierścionki to nie żadna popierdółka. I wisiorek Ady też jest niczego sobie. Prawdopodobnie tak powstaje mleko kokosowe. Krowa w pobliżu palm kokosowych wydoić taką krowę i jest. A to owoc kokosa wodnego. Wygląda niecodziennie. Kompletnie inny, a smakuje podobno podobnie. Giờ non mà nó chặt ngon được. Is it good? Is it ripe? This one? Yeah? Non rồi bác. Yeah, no, right. It's still young. Okej. Okay. Wytworzenie jednej takiej łódeczki zajmuje 2 miesiące, a łódeczka sama przetrwa 7 do 10 lat. Więc opłaca się. A tutaj widzimy suszące się liście palmy kokosowej. Wszędzie przy drodze suszy się i dojrzewa w słońcu, żeby potem być użyta do celów budowlanych. Wszystko z niej można stworzyć. Dachy, ściany, pierścionki. A bambus, który leży w wodzie, podobno będzie tam leżał jeszcze przez rok, czasami 2 lata, żeby dorósł. Powiedzmy. I z tego bambusa potem powstaną ściany, budowle, łodzie. Właściwie wiadomo, bambus jest rośliną użytkową i to ma doskonałe właściwości. Wytrzymałość do wagi jest wręcz fenomenalna. Tak więc bardzo często spotyka się na przykład rusztowania z bambusa. Czerwone kraby są całkiem specjalne. Nie mają 2 szczypców jak taki normalny rak, krab i inna bestia podobna, tylko jeden dupny czerwony. Po prostu. Są mądrzejsze od wędkarzy, dlatego często po prostu uciekają i bardzo ciężko je złapać. Przewidują, co się stanie przed wędkarzem. Tutaj rośnie trawa cytrynowa, używana tak często jako przyprawy. Jak zrobić krewetki po tajsku? Łyżka czosnku posiekanego drobną, łyżka posiekanego imbiru i 2 łyżki szczypiorku. No właśnie. Do tego troszeczkę pieprzu, soli. Okay, and then Yes. this is yeah. Miksujemy. From Vietnam. Is it? Okay. Yeah. That is tum, yeah. Size. Na patelnię trafia czosnek i imbir w pierwszej kolejności z olejem dla smaku, a potem trafia reszta krewetek już we wcześniej przygotowanej zaprawie. Krewetki tutaj nabierają koloru różu, no. Nie można przerzucić. No. Dzisiaj używamy tym. Teraz krewetki wyglądają jak ze sklepu. Mamy tutaj papier ryżowy do tworzenia spring rollsów. Papier zginamy na pół. Kładziemy tam szczypiorku. Kładziemy szczypiorek na krawędzi. Do tego łamiemy krewetkę i kładziemy ją też na krawędzi. Razy 2 i zwijamy, żeby powstała piękna podstawa do chrupiącego spring rollsa.
Jaki to prosty proces tworzenia takich spring rollsów. Wystarczą właściwie 2 składniki, trochę oleju i patelnia. To już 4. I praktycznie 15 minut idzie sobie takie zrobić na piątkowe obżarstwo. Dosłownie 2 minuty na rozgrzanym oleju i mamy gotowe spring rollsy o chrupiącym, złocistym kolorze. Tłuszcz trochę strzela, tak więc trzeba uważać. Ale to i tak mały minus w tworzeniu czegoś tak pięknego i smakowitego. Mamy nadzieję. Zobaczymy, jak robi się naleśniki ryżowe. Tak więc używamy mąki ryżowej i do tego mąki kukurydzianej, żeby nadać chrupkości. Mieszamy w proporcjach mniej więcej 1 do 1. Łyżeczka kukuryki And 2 spoons spring onion. i 2 łyżki szczypiorku. Natomiast na patelnię trafia rozżarzony ogień, wiadomo. Na to wlewa się naleśnikowe arcydzieło. Dodaje się trochę bean sprouta. Czeka się, aż się zarumieni, po czym składa się w pół i naleśnik gotowy. Like the salad. Tak powstało arcydzieło. Jeszcze je ładnie muszę ułożyć. Solid Christmas.